Cześć wszystkim. Dzień dobry. Właśnie, witajcie w drugim odcinku, drugiej części, zresztą to chyba jeden z pierwszych odcinków, który razem nagraliśmy. Top najmniej awaryjnych silników, top 10, część druga, dlatego że w poprzedniej liście, mimo że powiedzieliśmy, że no nie da się w jednej liście w 10 modelach tego ująć, no ale dobra. Coś uzupełnimy. Dokładnie, zasada jest taka sama, jeden, drugi podsumowanie i ja przygotowałem praktycznie same silniki benzynowe, ale no to, czego nie było ostatnio, co warto wymienić. Trzeciej części chyba nie będziemy robić, ale jako gość... To może na siłę, jak ktoś będzie chciał, to coś tam powiem. Ale to już będziecie musieli oceniać. Dobra, bez zbędnego zaczynaj. Okej, to ja jadę. No dobra, słuchajcie, zaczynamy z grubej rury. To może nie jest najbardziej bezawaryjny silnik z grupy Wikingów, jakich nas Szwedzi uraczyli, ale jest bardzo fajny i bardzo jakby przyjemny w eksploatacji. Mowa o legendarnym silniku 2.0 turbo, najczęściej występujący w grupie Saab. Początki to bodajże końcówka lat 70., 8-zaworowe pierwsze silniki B201 o mocy tam około 140 koni, jeszcze wtedy bez intercoolera, później oczywiście rozwijane, doszedł intercooler, 16-zaworowa głowica i tak dalej. W tej chwili najczęściej spotykany w samochodach typu Saab 9.3 to można kupić za całkiem fajne pieniądze. Co te silniki nam dają? Po pierwsze, bardzo pancerne. Naprawdę wytrzymałościowo myślę porównywalne, jak nie lepsze z legendarnym 1.8 turbo. Po drugie, stosunkowo mało wad własnych. Ok, tam są problemy z układem zapłonowym, czasem jakieś są problemy ze smarowaniem, tam o odma wiem, że była kłopotliwa, natomiast no słuchajcie, mamy silnik, który ma 2 litry, generuje nawet w tych lepszych wersjach prawie 200 koni w serii, można to zrobić na 300, wcale się nie psuje za bardzo. Czy to jest zły wybór? Uważam, że nie. Bardzo fajny silnik i w ogóle bardzo fajne samochody. Mówisz Szwecja. Szwecja, Wikingowie. No, wiesz, ostatnio były Volvo, to Saab, no szkoda, że już go po prostu nie ma, tak, Apple nie ma. Ale pomysł był fajny. Słuchaj, ja też na S, ale w Japonii. Sushi. No to proszę. Może na S, ale w Japonii, czyli marka Subaru, czyli legendarne silniki Boxera. Ja powiem tak, EJ20 do roku 2005 do mocy 125 koni, bo potem troszeczkę został zmodowany, dali mu zmienne fazy rozrządu, troszkę więcej koni. Im bardziej wysilony silnik, tym mniej trwały. Natomiast dobrze eksploatowany silnik, 125-konny, nawet i te wersje pierwsze jeszcze uturbione były bardzo żywotnymi, 200, 300, 400 tysięcy, proszę bardzo. Na forach można wyczytać, czy mam kupić drugi silnik, jak mam 200 tysięcy przebiegu, tylko pytanie jest, który raz. Tak więc mimo drogiego serwisu stosunkowo, no, powiem tak, kultura pracy Boxera, no każdy, kto miał przyjemność się przejechać takim silnikiem, doskonale wie, że jest bardzo wysoka żywotność, wydajność tej jednostki też była bardzo uwielbiana przez tunerów, więc ogólnie cała grupa EJ20, bo tam się końcówkami różniły, polecam bardzo mocno. No to też taka ikonka motoryzacji, głównie rajdowa, ale dźwięk rzeczywiście i kultura pracy nie do zapomnienia. No jeżeli ktoś słuchał raz Subaru, no to po prostu się zakocha i nawet przymknie, że tak powiem, oko na to spalanie, które w tych Boxerach jest masakryczne, nie wiem. No okej, ale wiesz, zapomniałem powiedzieć, że Forestery czy wszystkie inne, mówimy o tych wersjach niedoładowanych jako jednak mało awaryjnych, no bo im mniej silnik skomplikowany, co nie zmienia faktu, że wersje turbo robiły robotę. Dają radę. No to dobra, z Japonii też coś mam ciekawego. Corolla 1.8 diesel, każdy by pomyślał, nie, no to już troszkę dla mnie za stare, zresztą jestem tunerem, lubię mieć samochody, które mają doładowanie. Bardzo fajny silnik Toyoty 1.4 D4D. Pierwsze wersje 8-zaworowe, 75 koni. No później oczywiście modernizacja, w 2008 roku przejście na normę Euro 5, więc prowadzili DPF i piezoelektryczne wtryski. Tam troszeczkę to się pokomplikowało, ale mówimy o tych troszeczkę starszych jakby pierwszych wersjach. No Yaris, Corolla, te Verso. Słuchajcie, motor nie miał koła dwumasowego. To już jest jeden, że tak powiem, bardzo zasadniczy plus. Po drugie, naprawdę mało co się psuły. Generowały bardzo przyzwoite osiągi, mało paliły. Owszem, były tam awarie układu jakby korbowo-tłokowego, tam uszczelnienia coś leciały. Natomiast to jakby nie rzutowało w dużej ilości egzemplarzy. Te samochody potrafią przejechać wiele setek tysięcy kilometrów bez większych problemów, dając fajne poczucie, że tak powiem, w Yarisie mocy. No, żeby nie było, że jest wąska gama, to jeszcze Corolla miała taki owy silnik i no, pancery były. No, pancery, zresztą... W Yarisie po chipsie. No, on już w serii, naprawdę. To tak, ja wiem, że te 75 koni to jest
tak niby niedużo, ale Ale uczymy zawsze, że nie konie, a moment się liczy. to jest jedna sprawa, a po drugie Yaris był mały, fajny i to naprawdę bardzo zgrabnie jeździło i Słuchaj, ja zrobię kontrodpowiedź Toyoty, ale w wersji benzynowej i na własnym przerobionym tyłku. Rodzina silników Toyoty wprowadzona chyba w 1987 do 2001, oznaczona symbolem A, czyli na przykład 4 AFE, 5 AFE, 7 AFE. Skupmy się na 4 AFE, czyli jednostce benzynowej pojemności 1,6, mocami w zależności od wersji, czy Europa, czy Japonia, tam powiedzmy od 103 do 115 koni, bez VVTi, czyli bez zmiennej fazy rozrządu. Powiem tak, silnik z bolączek ma pewne bolączki, bo sam taki ujechałem i zakatowałem i umarł. Jego główną bolączką to w niektórych wersjach 4FE potrafiły pękać ze starości, parcić uszczelki pod głowicą, na przykład u mnie kanał olejowy zewnętrzny, wysączał się olej. Co do reszty, jeżeli pilnujemy wymiany rozrządu, przyzwyczajimy się do tego, że powyżej 200-250 tysięcy kilometrów silnik zaczyna pobierać troszeczkę oleju przez górę i nie ma czym się martwić. Samochód nie do zajechania. Ja kupiłem taki model prawdopodobnie z przebiegiem 200 tysięcy, załóżmy, że miał 300, dorzuciłem mu kolejne 200, jeżdżąc po mieście z instalacją gazową, no i skończyło się tym, że dalej powiedzmy odpala, natomiast stworzeń tłokowy już się wyrobił, więc myślę, że 500 000 kilometrów na jednostkę benzynową po mieście z gazem to jest naprawdę zacny wynik, a moc 110 koni, czy w Avenzisie, który ważył 1200 kg mój, pierwszej generacji, czy na przykład niech to będzie Corolka, którakolwiek, to naprawdę dawało radę i pędziło bardzo dobrze do przodu. Przy stosunkowo, mimo że to jest Japończyk i wysokoobrotowiec, niedużym spalaniu, no bo na mieście 8 benzyny, 7 benzyny to nie było wcale złe wyniki. no co, legendarna niezawodność Toyoty, nie? No Japończyków. Japończyków ogólnie. No tak, to jest w ogóle, widzisz, to jest to takie clue, że im prostszy motor, im mniej tych VVTi-ów i tak dalej, i no wiadomo, mniej to jest do zepsucia, do prawo Murphy'ego. Nie? Tak, trzeba powiedzieć, że jeszcze następne symbole, tam 5 i 7, no to było 1.8 i 2.0. Na ten temat się nie wypowiem, słyszałem, że są legendarne, nie przebadałem tego na własnej skórze, więc co, wylatujemy na chwilę z Japonii? Tak, ja tutaj idę w kierunku dalej wolno ssaków, rzeczywiście prostych, więc europejski. Konkluzją dzisiejszego odcinka, jak i poprzedniego, jest fakt, że im prostsze, tym lepsze i dłużej jeździ. Do podobnego wniosku doszli inżynierowie grupy VW i zrobili silnik 1.6.8V. No, geneza tego silnika to są lata 80., ale skupmy się już na tych troszkę nowszych z wielopunktowym wtryskiem paliwa. To jest mniej więcej 94 rok. No, silnik osiągał szalone 75 koni. Nie palił mało, bo palił dosyć sporo, ale praktycznie biorąc był bez wad. Naprawdę, są egzemplarze, które przejeździły około 1 000 000 kilometrów z gazem i jeżdżą do dzisiaj. Buda dawno zgniła, a silnik jeszcze pracuje dalej. Nawet nie wiem, czy jeden z samochodów, które Michu ubił w postaci zielonego Golfa, to przypadkiem nie był wyposażony w tego typu silnik. No to faktycznie nie ma dyskusji, bo to była 1.6, to był 1.6 trójeczka. No i co, korby dołem wypadły jak jeździł bez oleju, no to przecież... Powiem tak, to co ten silnik wytrzymał, to Ale- Corsa obecna teraz to jest nic. nie? Małe miki, ale najlepsze było to, że po wlaniu tych ceramizerów i tak dalej, on wygenerował większą moc na hamownię. Auto zgnite, ile tam przebiegu mogło być? 1,5 miliona? Nie wiemy, no, No nie przecież wiemy, na liczniku no. było 250 razy 10, tak? No, nie wiemy. Ile w pamięci? No. Odnotowano, ja wam powiem z życia, w taksówkach, jakiś tam powiedzmy, jak ktoś Fabię ubijał, bo miałem taksówkę, co Fabię w kombiaku ubijali 1.6 8-zaworówkę, no to jeden tutaj z salonu, no to 800 tysięcy dojechał z gazem, nie? Po mieście jeżdżąc. Z gazem. Z gazem. No Nikt tu nie kłamie. to po prostu nie ma co tutaj dużego mówić. Dobra, ja znowu też do Niemczech przeskoczę. Okej. Bawaria Motorsport, każdy kto mnie zna wie, że lubię. Powiem wam tak, rok 95 wchodzi rodzina silników M52. Następne oznaczenie oznacza pojemność. Mamy tutaj B28, legitymujący się mocą 190, gdzieniegdzie się podaje 192 koni, 240 Nm do roku 98. W roku 98 między literkę M52 B28, czyli przed B, wchodzi literka TU, co oznacza podwójnego vanosa. Możecie to odróżnić pod maską po większym korpusie, tam gdzie są wałki rozrządu. I
Niby mamy znowu tutaj 193,4 konie się podaje, natomiast mamy prawie 40 Nm więcej. Która jednostka jest lepsza? No, doświadczenia i lata pokazują, że jednostka na pojedynczym Vanosie, czyli ta 240 Nm, ja miałem tak, występowały one w modelach E36, E46, wszystkie te silniki w kombinacjach E38, E39, czyli piątki, siódemki, trójki. Ogólnie i ta jednostka jest nie do zabicia. Obie lubią gaz, znoszą gaz. Co tam ma się zepsuć? Silnik jest na łańcuchu, katowany. Widzieliście w driftach, to przecież do driftowozów, do nauki driftu się robi. Niektórzy to uturbiają, natomiast tutaj wchodzą raczej do gry te jednostki z pojedynczym Vanosem. Jeżeli zastanawiacie się, którą wersję wybrać, kupując na przykład BMW z serii 5 czy 7, ja powiem tak, no ciężki wybór, bo jeżeli chcecie ten silnik, to fajnie byłoby kupić tą mniej doskonałą, znaczy tą mniej rozwiniętą wersję, natomiast to są przedlifty. Czyli po lifcie już poprawiono jakieś bolączki typu elektroniki czy wszystko inne, więc jeżeli nie masz zamiaru modować i upalać bardzo mocno samochodu, no to polecam poliftówki 98. No, bawareczki, silniki benzynowe, klasa samochodowa, chociaż Ci powiem, ten podwójny Vanos taki bezawaryjny nie był jednak. Nie, co jakiś czas trzeba było tego Vanosa wymienić, więc wiesz, to A znowu... wiesz co najgorsze było? Jak zabrał się za to osoba, która nie miała pojęcia. Tak. I to wtedy to było Tak, natomiast oznakami zużytego Vanosa, no to tam była dosyć głośna praca i nie wchodźmy w ogóle w ten temat, ale powiem tak, jeżeli ktoś mi powie, że E38, czyli 7 nie będzie dobrze uciągnięta przez tą budę, powiem tak, całkiem zacnie. Nie jest to demon szybkości, tak? Ale już na przykład W39 miałem w manualu, jako drugi swój samochód, czyli to było 11 lat temu miałem taką, no to praktycznie nojka sztuka, zasuwała jak mały kaziu, nie? 240, oczywiście na niemieckiej autostradzie. No dobra, wolnosakami, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o silniku turbo. Grupa Peugeota wprowadziła w 98 roku w 406 silnik 2.0 HDI. Początkowo tam mocowo około 109 koni, późniejsze wersje 90 koni. Ten silnik też był w 206 spotykany i generalnie był przez kilka lat tłuczony w wersji 8-zaworowej. Pozbawiony jakby zbędnej elektroniki typu DPF i tak dalej, które w nowszych wersjach 16 już weszły, wiadomo, ekologia. Te pierwsze egzemplarze owszem miały problem z kołem pasowym tam i to dawało dosyć nieprzyjemne efekty w głośnej pracy i tam jeżeli ktoś to przegapił, to nawet duże kłopoty, ale sam silnik naprawdę bardzo fajny, mało palący i dodatkowo bardzo taki przyjemny w eksploatacji. Cichy, w przeciwieństwie do klekotów z grupy Volkswagena, i aksamitny w pracy. Co ciekawe, ich dalszym rozwinięciem, że tak powiem, jest ta linia teraz tych 16-zaworowych silników. Owszem, zmieniały się osprzęty, wtryski, ale nadal jakby główne założenia są podobne i do dzisiaj te silniki uważam za bardzo dobrą konstrukcję francuską, które można polecić jako w autach używanych, jeżeli ktoś oczywiście potrzebuje troszeczkę żwawszego samochodu. Słuchaj, a propos tych silników, no to chyba najlepiej się sprawdzi zasada, zobaczymy, że taksówkarze, jak jeździli Pegazami 406, z tego co kojarzę, tak? Tak. No to te silniki tam też dojeżdżały i milion nie był im straszny. Nie było. Tam tylko te koło pasowe, naprawdę to było dosyć awaryjnie, tak grzechotało, wiesz, biło, ale ogólnie wszyscy się śmieją ze Francuzów. No, nie ma co polemizować. No, Dokładnie, wiesz, no, śmieje się ten, kto nie miał, kto nie jeździł. Tak. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje. Ale komfort w 406 no. nadal uważam, że w tej klasie samochodów jest zajebiaszcz. No dobra, ale przeskoczyć sobie do C5 na przykład z takim zawieszeniem. No to w ogóle. To wszyscy powiedzą, o wiesz, Citroen. No tak. Lecę do Włoch. Lata 80. Fiat w połowie lat 80. wprowadza całą gamę silników Fire. Od tam 900 do 1.2, w późniejszych rozwojach 1.4. Weźmy sobie 1.2 Fire. Silnik, z którego no za moich czasów 1.1, 1.2 Fire to było naprawdę, wiecie, jak ktoś miał Uno, Punto czy coś takiego z silnikami Fire, to już jeździło, dawało radę. Jednostka nie generująca gigantycznej mocy w tamtych latach, bo to 93, tak, o którą omawiam. 60 koni z tego co pamiętam. Punciaki, nie punciaki. Wyobraźcie sobie, że jedyną bolączką takiego silnika w pierwszych modelowych rocznikach to była brudząca się bardzo mocno przepustnica, którą należało wyczyścić po prostu, tak jak w filmach to robię, co 15-20 tysięcy, bo inaczej falowały obroty. Silniki mimo niskiej pojemności miały mega rezerwę mocową, zostawioną taki bufor, który pozwalał im przejeżdżać zagazowanych na L-kach, nie na L-kach, 400 tysięcy kilometrów, czy jak na motor 1.2 to jest mało.
Powiem tak, regularna kontrola oleju, czyszczenie przepustnicy, wymienianie rozrządu szybciej niż producent przewiduje, bo powiedzmy sobie, że to było 120 tysięcy, ale to do pierwszej wymiany, więc jakbyście tak robili co 80 tysięcy, to ten silnik Wam będzie długowieczny, no i w miarę powiedzmy ekonomiczny, no jak go depczesz, to będzie palił dużo, ale polecam, naprawdę polecam. Nie no, powiem Ci w ogóle konstrukcyjnie Fiat i linia silników Fire dla mnie to jest mistrzostwo świata, bo zobacz nawet współczesne T-Jety tego Punto. No, od 85 konstrukcja nie ulega zmianie. Tak, to drobne modyfikacje, coś tam usprawniają, ale generalnie współczesne samochody, które mają, nie wiem, 2 razy większą moc, T-Jety posiadają w sumie generalnie te same bloki, te same założenia konstrukcyjne, gdzie... No to wiesz, Fire dla mnie to tak jak wiesz, bloki z BMW, nie? Tak. Z założenia. I ludzie o tym nie wiedzą, że na przykład mam 1.4 T-Jetta, tam koni, wiesz, 500, 600, nie? Dobra, w Punto też taki był, tylko nie był 1.4, nie? No, dokładnie. Zresztą bardzo fajne silniki, co można nawet popatrzeć po forach, gdzie chłopaki tuningują te silniki do takich mocy, że to się w pale nie mieści. Fiat miał swoją linię silników Fire, a Opel miał bardzo fajne silniki 8-zaworowe, 1.2, a szczególnie 1.4, o którym chciałbym wspomnieć. No, na przykład taka Corsa bez silnikiem 1.4, 60 koni. No, nie był to demon prędkości, ale jeździło bardzo zacnie ze względu na masę. Co ciekawe, te same silniki pakowali do Astr, tych sedanów produkowanych w Polsce. I jakoś tym rodziny całe z wielkim bagażnikiem jechały na wakacje. Można było do tego zapodać LPG. Te silniki w ogóle z tym nie miały żadnych problemów. Czy miały jakieś takie bolączki? No, drobne sprawy eksploatacyjne. Czasem układ zapłonowy, tam te cewki potrafiły zrobić swoje. Natomiast generalnie silnik prosty, pancerny i stosunkowo ekonomiczny w przeciwieństwie do silników Fire, gdzie rzeczywiście paliły więcej. Tutaj Opel wykazał się naprawdę bardzo fajnym jakby rozłożeniem mocy i osiągów do spalania, bo taka Astra potrafiła przy normalnych warunkach spalić w granicach 7 litrów benzyny, co nie było złym warunkiem jak na tamte czasy. Ty tylko te zalety i oj w ogóle jaka jest dobra. A nie wspomniałeś, że można olej wylać z silnika i włożyć rośliny i jeździć na nim. Wiesz, nie chcę Ci robić autoreklamy, nie? Słuchajcie, patrząc na Corsę, którą mamy na placu, która czeka na wrak race, no już pomijam to, czym jest zalana, tak? Ale ten silnik, mówię, auto ze złomu, pstryk, odpala, jeździ do odcinki, pod górkę. Ktoś mówi, ale bez obciążenia. No jeżeli to wjeżdżanie pod górkę na odcince nie było obciążeniem, no to zobaczymy. To co jest? Nie no, ktoś mówi, wiesz, przyczepę weź, pod górę jedź, tym w góry i tak dalej. Fajne. Silniki fajne i powiem, przeżyły bardzo często, jak na przykładzie naszej Corsy, budę. Tak. Te Buda silniki... zjedzona na złomie, a silnik odpala, pstryk jeździ, tak? No. Dobra, ja na koniec, żeby nie urazić serduszek pewnej grupy użytkowników samochodów, którzy myślą, że jej nienawidzę, to przeskoczę do Japonii. A kogo Ty nienawidzisz? No tak myślą, powiem później. Aha. Wraz z nowym milenium, wraz z rokiem 2001, 2001, 2001 Honda wprowadza do gry silniki o oznaczeniach K20, K24 dwulitrowe i 2,4 litra pojemności. Powiem tak, no to chyba pierwszy silnik, który mogę powiedzieć, że nie do końca lubi gaz, bo ma delikatne gniazda zaworowe i choć teoretycznie dobrze wystrojony, a z tym jest bardzo ciężko u nas, gaz nie powinien nic zaburzyć. No, tutaj jeżeli ktoś zrobił niefachowo instalację, czyli po prostu olał, może się okazać, że gniazda zaworowe są do wymiany. Zobaczcie, wolnostąca jednostka generująca od 160-200 koni w zależnościach od wersji i rocznika od modelowego, bo na przykład Typery miały po 200 koni, a to już było bardzo wysilone. Duża grupa ludzi sobie bardzo upodobała te silniki do tuningu, do uturbiania. Łańcuch rozrządu załatwia sprawę, zmienne fazy rozrządu, wszystko w tym silniku, powiem tak, dobrze eksploatowane, ma jakieś zapotrzebowanie na olej umówmy się, no to jest wiertarka, to jest wysokoobrotowy silnik, więc jak go będziemy bardzo deptać, no to on ten olej gdzieś tam będzie troszeczkę palił. Natomiast jego legenda, która urosła wokół K20 czy K24, no, zasługuje na miano naprawdę top, jeżeli chodzi o bardzo małe awaryjne silniki, tylko no, nie pod gaz, eksploatacyjnie z tym łańcuszkiem daje radę, więc nie bać się. Nie no, bardzo fajne silniki, natomiast wiem, że tam pierwsze modele to miały te zwałki tam rozrządu, coś się nie do końca trybiło, nie? Tak, coś Honda dała ciała i to się objawiało, wiesz, jakimś takim dziwnymi stukami, wiesz, klekotaniem silnika, no i też ustrzelić dzisiaj ten silnik w jakimś takim super dobrym stanie. Powiem tak, jeżeli ktoś pod mody tuningowe, to można by spróbować
w budzie odpalić, zobaczyć, wiesz, przed słapem, Tak, tak. ale przygotować się na to, że jednak tam ten remont, chociaż góry trzeba będzie zrobić. No bo... zazwyczaj to lekko nie miało. No nie, no bo pierwsze mody to wiesz, zdejmowanie kagańca do odcinek, wiesz. Redline. Tak. A teraz jeszcze muszę wytłumaczyć, no bo hondziarze mnie niektórzy nie lubią, bo tam gdzieś na antenie kiedyś fan, jak w ogóle kanał nie istniał jeszcze dobrze, to gdzieś tam młotkiem zniszczyliśmy skorupkę od Civica. To ta, co graty do rajdówki przekładaliście, tak? Tak, ale ludzie, wiesz, jakby stwierdzili, że nie ma sensu się, wiesz, trzeba spuścić wiadro hejtu, dlatego potem jak mieliśmy BMW, z którego też przekładaliśmy silnik, No ucięliśmy tak. dach w piątce, która się złamała, ale już nie pokazywałem tego filmu. Trzeba podsumować. Jak zwykle lista subiektywna, ale poparta w tym przypadku dużo tych doświadczeniami. Ja ujeździłem co najmniej 3 z 5 wymienionych silników, zresztą też miałem do czynienia. Ja wiele z tych silników przerobiłem. Ty wiele przerobiłeś, a ja mówię, no z twojej na przykład listy tą Corsę, no wiesz, poręczam gdzieś tam za to. Tak, Corsa to jest... Moja Toyota, moje drugie BMW, no to tak wymieniłem i to było, i to się pokrywa z tym, co ludzie mówią, tak, więc... No generalnie każdy silnik gdzie zatłuc. Starsza motoryzacja niestety była lepsza. Jeżeli teraz mówimy o silnikach, które z litra wyciągają 120-130 koni, to z fabryki No, po 3 pierwsze, cylindrach. po pierwsze, gdzie miejsce dla roboty tunera? Powoli mało. Po drugie, no gdzieś ta wytrzymałość, no niestety. Nie, no to no. musi się zużywać. Słuchajcie, Dokładnie. jeżeli Wam się podobało, wyłudzamy, żebramy jak zwykle łapy w dół, Ja to nie jest takie żebram, straszne. nie. Ja żebram, bo ja jestem ten od żebrania, wiesz, nie? Co masz Reksia na ręce. To na karmę dla Reksia zbierę. Dokładnie. Komentujcie, co Wy uważacie. Tutaj Wam się wysuwa w tym momencie okienko. Jeżeli chcecie listę trzecią część znowu za jakiś czas, no bo to chyba minęło ponad pół roku grubo. No to czas leci, stary. Czas leci. No to tam klikacie tak, nie lub odwal się łysy. Subskrybujcie nowi widzowie gdzieś tutaj. Wbijajcie na naszego fanpage'owego Facebooka, na jego fanpage'owego Facebooka, Instagrama. Ciach. Cześć. Kartki pocztowe też lubimy.